Piotr Wyrzykowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Swego czasu Wojtek Zamiara, twój kolega po fachu, organizował cykl spotkań performerskich, który nazwał Pozawerbalna próba zdefiniowania zjawiska performance. Byłeś tego częścią? Skoro tak mówisz, to pewnie tak. Pewnie tak. Nie ominąłby ciebie z pewnością. I ja ci zadam takie pytanie. Możesz słowami powiedzieć mi definicję zjawiska performance? Ale werbalnie. Werbalnie. Wiesz co, już kiedyś ktoś się mnie pytał, chyba Łukasz Guzek, wielki badacz właśnie performance'u polskiego. Cholera, nie pamiętam dokładnie, co ja mu tam wtedy napisałem, jakoś krótko i zwięźle. Ale definicji chyba teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale powiem, że w performance'ie najważniejsze są błędy. Ponieważ bez błędów zaczyna to być zbyt doskonałe. A chyba właśnie w performance'ie przede wszystkim polega na tym, żeby jak najwięcej ryzykować. I jak najwięcej ponosić w pewien sposób porażek, które powodują, że idziesz do przodu właśnie przez te porażki, przez te błędy. A czego performer może się obawiać? Na czym może polegać nieudany występ? Pewnie na braku energii, którą nie udało mu się jakby wygenerować z tej sytuacji i nie dostać takiego feedbacku jakby od publiczności. Mhm. Jest coś takiego, jeżeli oglądamy różnych artystów, performerów, że czasem z bardzo zwykłej sytuacji tworzą akt twórczy. Co musi się wydarzyć, nie wiem, na przykład w tym, co przed chwilą zrobiłeś, żeby uznać to za akt twórczy? To musi, wiesz, Ministerstwo Twórczości dać glejt, że tu pan artysta rzeczywiście wykonał akt twórczy. Nie wiem, jak ci powiedzieć. No wiesz, to to jest, pytanie, jest coś takiego, że przyłożę to na muzyka, powiedzmy improwizującego, bo myślę, że performerzy w dużym stopniu są performerami, znaczy improwizatorami, zresztą to gdzieś potwierdziłeś, gdyż gdzieś w muzyce improwizowanej błąd, nie ma czegoś takiego jak błąd w zasadzie, no wiesz, jakby sprawny muzyk każdy błąd jest w stanie użyć jako atut No tak tak. naprawdę i stworzyć coś Ograć. nowego, ale ograć to, ale po prostu ja jakby będąc na scenie wyczuwam ten moment, kiedy mogę powiedzieć, że gram, a nie tylko wydaję dźwięki, rozumiesz? I to jest chyba ta tajemnica i chyba w performance'ie, że tak samo można powiedzieć, że to jest, że właśnie to zwykłe podniesienie kieliszka z winem staje się jakimś aktem jednak, nie? Jakoś... Znaczy, no tutaj bym wrócił do tego, wiesz, do tej energii tak zwanej, nie? Takiej w ogóle przedziwnego jakiegoś pojęcia, ale jest to pewnie napięcie, które udaje się wytworzyć, iż ten najprostszy w życiu gest nagle z jakiegoś powodu zaczyna też mieć kompletnie inne znaczenie. Znaczy, jest takie jeszcze pojęcie kontekst. I w tym przypadku akurat performance'u w sensie ty porównywałeś do muzyki. No muzyce może mniej to ma znaczenie, bo ten kontekst zawsze najczęściej jest to scena taka, a nie inna. Może oprócz tam oczywiście jakiejś muzyki, nie wiem, site specific czy jakiejś tam innej, konkretnej czy tam, no nieważne. Ale w tym wypadku performance'u właśnie ten kontekst, czyli gdzie to się odbywa, nie wiem, jak to się odbywa i też następstwa jakby gestów, to one budują właśnie to napięcie i to, że powodują jakby odmienienie w pewien sposób najprostszej czynności w coś zupełnie innego. Aczkolwiek to, co ja ostatnio robię, ja jakby w pewien sposób taki performance w zasadzie no,
tak, no zarzuciłem. Są to jakby eksperymenty, jakieś takie właśnie, nie wiem, dźwiękowo-sytuacyjno-społeczne de facto. Mnie interesuje jednak angażowanie w działanie, przynajmniej potencjalnie, bo to rzadko w ogóle się udaje, ale na poziomie koncepcji, na poziomie jakby konceptu tego projektu, założenie tego, że uczestniczyć w tym może praktycznie nieskończona ilość ludzi, tyle ile udźwignie serwer i internet, no to jest akurat też właśnie ważne i to jest ten kontekst w jakimś sensie. To wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.
Jacek? Cześć. Cześć. Wiesz co, tak się zastanawiam w ostatniej fazie naszego życia, co powoduje, że dokonujemy pewnych wyborów na całe nasze życie. I ty chyba grasz na perkusji już ile? Ponad 30? No 37, 38. Pamiętasz, Tak. co stało się? Że postanowiłeś zostać muzykiem, a nie hokeistą? I dlaczego właśnie ten instrument? Wiesz co, no, ciężko mi powiedzieć o jakimś takim jednym wydarzeniu. Nie wiem, nie pamiętam, czy był to jakiś utwór, czy koncert jakiś przełomowy gdzieś zobaczony. Ale tak teraz przychodzi mi do głowy, że czasami jak przychodził do nas, do domu mój ojciec chrzestny, mój kuzyn starszy, to on wystukiwał na blacie stołu coś takiego. I oczywiście nie umiałem tego powtórzyć i to jakby mnie na tyle zaintrygowało, że jak gdyby wszedłem do tej rzeki. Chyba to by zgłębić prawdopodobnie, co to za rytm był właściwie. Wykorzystać gdzieś. No tak, w 2015 roku nagraliśmy taką rozmowę z tobą i zapomnieliśmy, że ona jest. I chyba przy tej okazji, że teraz robimy tutaj to, co robimy, spróbujemy ją wykorzystać, to znaczy wykorzystamy ją. Tam jest długi wywiad z tobą i przeplatany fragmentami koncertu z Tomaszem Glazikiem, twoim wieloletnim partnerem scenicznym. Chyba to zobaczymy sobie teraz, co? Okej. Tomek, tęsknię. Dokładnie, Tomek, niestety, Wszyscy emigrant tęsknią. Właśnie. londyński. Szanowni Państwo, witam na 4. Mózg on Screen. W tym miejscu podziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i miastu Bydgoszcz za to, że możemy to robić. Będziemy trzymać te live'y tak długo jak się da, bo strasznie jest to fajne uczucie robić to live. W ogóle to nie jest nagrane. Kurde, to nie brzmi przekonująco chyba. Zapraszam Państwa na wywiad z Jackiem. Miłego oglądania. Przez granie wyrażam siebie, nie staram się, czy wyrażam się, nie staram się, wyrażam siebie, nie. Gram dlatego, że sprawia mi to radość. Obcowanie z innymi ludźmi, słuchanie później tego, co powstaje, jak to jest robione, granie koncertów, obcowanie z słuchaczami. Staram się, żeby muzyka, którą gram, żeby była dla ludzi może nie zaskakująca, ale żeby była wciągająca, taka zasysająca, tak jak nie wiem, jak ciekawy jest czasami film czy książka, że nie było czegoś takiego, że po tam wysłuchaniu jednego czy tam 2 utworów ludzie powiedzą, okej, to już wiem, o co chodzi. Nie? W tym graniu jest jakaś taka pierwotna radość. Zawsze mi się to kojarzy z czymś takim, jak się tam było małym i się z rodzicami gdzieś jechało, nie wiem, nad wodę, to zawsze się tam rzucało wszystko, torbę, rozbierało się i szybko się wchodziło do wody. I teraz mam coś takiego też z tym graniem, nie? Że cały czas jest jakieś takie pierwotne zaciekawienie. Nie? Jak się słucha jakiejś muzyki inspirującej, to zaraz trzeba szybko iść to sprawdzić i samemu zobaczyć, jak to wygląda. Jakby nieważny jest cel, tylko ważna jest droga, nie? Nie warto sobie zakładać jakichś zwykłych, jakichś takich nadzwyczajnych celów, bo później osiągnięcie ich sprawia, że nagle to osiągnęliśmy, ale się okazuje, że jakby niewiele się co zmieniło i że warto wagę przywiązywać do zwykłych, błahych zdarzeń, które się dzieją po drodze. Co to jest Bóg, nie? Czy Bóg to jest taki rzeczywiście starszy Pan z brodą, podobny do nas, czy jak tam było gdzieś tam napisane, że stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Jeżeli takie coś i że on jest taki tam jak my i z taką jakby świadomością, no to chyba totalnie nie? Bo to, to jest głupie, nie? Wiesz co, ja chyba wierzę w człowieka. Wiem, że to w zestawieniu z tym, co czasami człowiek robi, czyni,
drugiemu człowiekowi, sam sobie, zwierzętom może to jest jakby no, trochę głupie, ale też jakieś takie posiada pokłady i dobra i jakiejś takiej duchowości, otwartości, że wierzę w człowieka. Kiedyś to myślałem, żeby nawet jakiś kawałek nazwać, czego się boję, czyli jakby tam spowiedź i dentysta. To były dwie takie rzeczy, które strasznie się bałem. Jakby spowiedź już teraz już nie chodzę, ale do dentysty niestety chodzić trzeba i no, to jest zawsze bolesna sprawa. Ale też mam dużo takich strachów, jakichś chyba takich niezrozumiałych, nie? Jak na przykład tutaj właśnie ta rozmowa. Wydaje mi się, że na tym wszystkim to chyba nie zapanujemy, nie? Zawsze jeżeli chodzi o taką sytuację, o te rzeczy straszne, które tam dzieją się na świecie i które tam człowiek robi człowiekowi, no to cóż można zrobić? W miarę możliwości jakby pomagać, ale przede wszystkim chyba trzeba, wiesz, właśnie zawsze patrzeć na siebie i jakby tak starać się postępować i żeby samemu się do czegoś takiego strasznego nie przyczyniać, nie? Chodzi o jakąś taką działalność też fizyczną, ale też umysłową, nie? Coś takiego, żeby wiesz, nigdy nie zasiało się w twojej głowie jakieś nawet takie malutkie ziarenko, które powodowało, że będziesz potrafił robić krzywdę drugiemu człowiekowi. Ja jestem takim melancholijnym optymistą i zawsze w przypadku takich, jak ktoś tam zachoruje, jakaś taka poważna choroba, to się tam go pytają, czy nie ma jakiegoś takiego, że tam się oburzył, że dlaczego mnie to spotkało, że czemu ja. A dla mnie to była kwestia, to nie była taka kwestia czemu ja, bo to wiedziałem, że jakby mnie to spotkało, tylko to kwestia czemu tak późno, nie? Ale w tym wszystkim jakby było też coś takiego, że byłem przekonany, że to się nie skończy jakoś dramatycznie czy źle. No, nie wiem, co to znaczy, ale to było takie, że pewnie co, no wiesz, bym tam jakoś usnął i bym nawet w ogóle o tym nie wiedział, ale to wiesz, było w moim przypadku, nie? Niektóre sytuacje są o wiele bardziej dramatyczne, bo przecież odchodzenie się odbywa w różny sposób, nie? Może być, wiesz, jakiś, kurczę, nie wiem, co wypadek i tak dalej, czy inne, wiesz, jakieś takie choroby, gdzie to się ciągnie tam, wiesz, latami i ciężko powiedzieć, że o jakimś takim łagodnym przejściu, nie? Nie, no, że okej, no kurde, no bardzo okej, no wiesz co, ja mimo wszystko, albo też dlatego, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, uważam. Robię to, co lubię. Przynosi mi to dużo, wiesz, satysfakcji, zadowolenia. Mam fajną rodzinę. Moja małżonka, która, jej mówiłem, że ona jest dla mnie najlepszym lekarzem. Fajnych synów mam i w ogóle, no, jeżeli by trzeba było odejść, byłbym pogodzony z tym, ale jakby byłoby mi tego szkoda, tego życia, bo to jest fajne po prostu. To jest fajne i szkoda tego. Kwestia sportu była bardzo taka ważna. No, na przykład słynny mecz na Wembley 1973 roku. No i też tam mieliśmy zawsze taką fazę z ojcem, że oglądaliśmy telewizor leżąc na dywanie. To takie bardzo było fajne, nie? Bo on starszy człowiek leżał na dywanie i tak sobie tam patrzyliśmy. Mieliśmy telewizor na takich drewnianych nogach, on się nazywał klejnot. I on tam tak nie za bardzo chodził. I u nas na ulicy jeździły tramwaje i jak czasami tramwaj przejechał, to ten obraz jakoś tam się robił albo za ciemny, albo za jasny. A ja tam kiedyś trenowałem hokej, mieliśmy takie kije hokejowe i zawsze żeśmy tego klejnota tam w nogę pukali, a wtedy ten obraz wskakiwał tak normalnie. Ja ten mecz bardzo dobrze pamiętam, mimo że miałem 8 lat. Ojciec
Wary, jak ja miałem 10 lat. Mój ojciec lata 60., 70., czyli wtedy jakby wódka rządziła, nie? No co, no on był po prostu alkoholikiem, nie? I jak gdyby z tego też powodu zmarł, nie? No, wiesz, mój ojciec zmarł na moich oczach, nie? To był w domu, nie? To była sytuacja, wiesz, dosyć taka ekstremalna, a wiesz, a w międzyczasie były rzeczy ekstremalnie złe, ale były też, wiesz, jakieś takie super fajne, nie? Czasami też, wiesz, no, byłem z niego dumny w końcu ojciec. Ale kwestia jednak no, alkoholowa to zostawia jakiś taki duży ślad, nie? Jak jesteś małym, to wiesz, jest jakiś taki, cały czas jakiś taka, wiesz, niepewność, nie? Która wiesz, bo cały czas nie wiesz, co się wydarzy, nie? Jednak dziecko przede wszystkim w relacji z rodzicami potrzebuje jakiejś takiej, no, jakiegoś zakotwiczenia, jakiejś takiej pewności, nie? Ten rodzaj jakiejś takiej niepewności wiem, że chyba, wiesz, jakby to pozostaje, nie? Ciężko jakby tam o tym zapomnieć, chociaż nie mam czegoś takiego, że oskarżam go tam o coś, że coś, co wiesz, co mi się teraz przytrafia, że to tam jego wina. Nie, absolutnie nie.
jesteś klasycznie wykształconym muzykiem, na co dzień pracujesz w orkiestrze operowej. No, zgadza się. A należysz jednak do tej mniejszościowej grupy ludzi, którzy nie zostali muzycznymi rzemieślnikami, a jednak wybrałeś tą drogę, złączyłeś się z improwizatorami, sam występujesz w wielu eksperymentalnych składach, tworzysz własną muzykę. Chciałem zapytać, w którym momencie życia to się wydarzyło, że właśnie tę niepopularną drogę, niepopularną dla klasycznie wykształconych wybrałeś? Pewnego razu wracałem z próby wieczornej z opery, a ponieważ mieszkałem niedaleko sławnych Trytonów, Sławek, byłeś tam jednym z pierwszych... To jest rok 89, powiedzmy, gdzieś tam, coś 90. może? Lata 90., początek. W ogóle, słuchajcie, bardzo piękny klimat, przecudowny. Po prostu wydaje mi się, że to chyba pierwszy klub w Bydgoszczy, nie wiem, czy nie jeden z pierwszych w Polsce, w których zaczęło się odczuwać wolność. Wolność taką, powiedzmy, artystyczną, muzyczną, ogólnie. Mówię o wszelkich rodzajach w ogóle sztuki, a przede wszystkim muzyka. I pamiętam, że przytulony do szyby, wracając z tej próby, patrzę, a tam pod taką piękną kopułą, taka malutka scena klubu Trytony, na ulicy, jak na ulica? Kręta, na ulicy Krętej. I słyszę kontrabas, taki szczuplutki kontrabasista na boso. To chyba byłeś ty, Sławek Janicki. Mogło tak być. Pióropusz taki wielki, taki Brian May z Queenów, Tomek Winciński, gitarzysta. I taki bardzo spokojny perkusista, chociaż tam potrafił przyłożyć. Jacek Ból, bodajże. Z tego co pamiętam, to jego początki to był zupełnie inny rodzaj muzyki. No, ale coś zaczęło mnie po prostu pchać do tego, żeby się znaleźć tam wśród tych ludzi. I wszedłeś do środka. I wszedłem do środka po prostu i za niebawem umówiliśmy się na pierwsze spotkania. A co było tematem naszych rozmów? No, porozumieliśmy się bardzo prędko. Co będziemy robić? Po prostu będziemy grać, będziemy improwizować. A co będziemy improwizować? Muzykę. Jaką? Improwizowaną. Ale to będzie jazz? Nie, to nie będzie jazz. No wiesz, ten czas, o którym mówisz, czyli ten początek lat 90., to jest o tyle specyficzny czas, bo mówisz o tej wolności, którą tam poczułeś, więc jakby, no wiesz, po pierwsze to jest to, że to, co tam wtedy w tych Trytonach się działo, w czym uczestniczyłem też, ale też cała grupa muzyków i też artystów wizualnych, to było coś, co było po prostu znakiem tego czasu, nie? Bo to jest zmiana ustroju politycznego w Polsce i rzeczywiście wtedy wszystko było można i czuliśmy to, że było można, a też mieliśmy po 20 parę lat, ale mimo wszystko to jest to, że to ziarno, które tam się zasiewało, trafiło na podatny grunt, czyli na ciebie, czyli jednak i tak należysz do bardzo mniejszościowych grupy osób, ponieważ w większości osób nigdy to ziarno nie Przepraszam, że ci wykiełkowało przerwę, ale dokładnie masz rację, bo ja właśnie poszukiwałem takich ludzi wolnych, po prostu, którzy mają takie podejście, że przypuśćmy dla nich branie instrumentu do ręki i granie to jest pewien rodzaj wypowiedzi wolnego człowieka i to jeszcze w jakiejś tam ubranej w jakąś tam, powiedzmy, formę własną formułę. I ja po prostu byłem ogromnie zafascynowany i pomyślałem sobie, że no jest to miejsce, są to ludzie, których ja poszukiwałem. No po prostu zostałem, nie wiem, trafiony jakąś, gwiazdą z kosmosu i powiedziałem sobie, nie, no zapuszczę korzenie w Bydgoszczy, dlatego że po prostu no, to jest to. Ta fajna sytuacja, kiedy was spotkałem,
tutaj zadecydowała o tym, że zostałem i no, sprawy się potoczyły tak, jak się potoczyły. Po prostu zaczęła panować muzyka, zaczęła panować sztuka performance'u. Także no, ja również poznałem z waszej strony dużo fajnych pomysłów. No i tak stymulowaliśmy się jakby, nie? No Naszymi to pomysłami. jest bez wątpienia. Ale wiesz co, chciałem cię zapytać o taką rzecz, korzystając z tego, że właśnie tą historię swoją przedstawiłeś i jak powiedziałeś, co spowodowało, czyli gdzieś... Natomiast troszeczkę chcę pogadać z tobą przez chwilę o edukacji, nie? Ponieważ wszyscy mamy dzieci i nie jest tajemnicą, że generalnie edukacja często jako rodzice widzimy to, że dzieci w ogóle uczą się wielu rzeczy, które zdają się niepotrzebne w życiu, a za mało uczą się spraw praktycznych. No i ze szkołami artystycznymi też tak jest troszeczkę. Z wieloma akademikami rozmawiam, też wykładowcami, że cały czas w tym programie nauczania stawia się właśnie na to, żeby wykształcić sprawnego technicznie interpretatora tak naprawdę, a za mało jest nauki już nawet na etapie szkoły podstawowej, bo teraz mam dzieci w szkole podstawowej, kiedyś Jasne. Kuba był przecież i w podstawówce i na studiach, że jakby jest za mało czasu poświęcone na to, żeby tworzyć tego kreatora, żeby stworzyć artystę. I wiesz, i w zasadzie tak pokolenia mijają i tak się o tym wszyscy wiedzą, ale nic się z tym nie dzieje, więc być może jest potrzeba jasnego powiedzenia o tym i zaproponowania jakichś rozwiązań. Nie? Bo to nie jest problem tylko Polski tak naprawdę. Wręcz można powiedzieć, że jest kilka szkół na świecie, które mają program inny, lepszy i rzeczywiście z niej wychodzą Jasne. świetni artyści. Nie? Wiesz, czy jesteś w stanie, no, to pewnie nie można tego w jednym zdaniu powiedzieć, ale w 5 zdaniach powiedzieć, co powinno się zmienić w programie nauczania, żeby było inaczej? Powstały szkoły jazzowe. Szkoły jazzowe, których no, wybaczcie, ale jestem przeciwnikiem tych rzeczy. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest po prostu powielanie tego samego, co na przykład właśnie w akademiach muzycznych, które kształcą muzyków klasycznych. No bo powiedzmy, że to jest właściwie na tej samej zasadzie, że jest pewien klucz, no bo wiadomo, no, muzyka współczesna, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to jest bardzo niszowa sprawa. Bardzo mało wykonuje się, znaczy no, trochę więcej niż jakiś tam czas temu, ale wykonuje się jednak tą muzykę współczesną, najnowszą. Natomiast, no, mówię, jazz, nauka jazzu dla mnie to jest po prostu poroniony pomysł, bo to jest jakby Zaprzeczanie idei wręcz, można by powiedzieć, nie? zaprzeczanie idei to jest jakby no, uczenie młodzieży po prostu substytutów i to nie jest jakby stymulowanie do tego, żeby ludzie nabyli kreatywność, tylko oni po prostu są takimi, no powiedzmy, quasi, no, może to jest takie trochę obraźliwe, wybaczcie mi, małpkami, które po prostu odgrywają tam swoich mistrzów i tak dalej. I oni generalnie nigdy nie przechodzą poprzez ten motyw tych jakby kodów. Chyba zapomina się mówić o tym, nawet w tych szkołach jazzowych, że ci najwięksi mistrzowie, którzy są wzorami do naśladowania dla tysięcy młodych ludzi, najczęściej nie byli wyedukowani w szkole. Bo jeżeli mówimy o tych największych nazwiskach, to są goście, którzy grali. Zresztą jeżeli się sięgnie do historii jazzu w ogóle, no to wiesz, o edukacji muzycznej w ogóle nie było mowy. Znaczy edukacji akademickiej oczywiście, no bo każdy z nas powinien się edukować całe swoje życie. Więc jakby powinno się o tym jednak chyba, powinno się to zaznaczać moim zdaniem, gdzieś tam wprowadzając Oczywiście. młodych ludzi i każąc im się czegoś uczyć. Ale wiesz, też teraz nie róbmy z jazzu jakby tutaj jakiegoś ołtarza przecież, bo już jakby muzyka jest znacznie szersza i jazz w pewnym sensie stał się formą zamkniętą już i
Tak, no już od dłuższego czasu jazz kojarzy mi się z po prostu, no nie wiem, z jakąś dobrą potańcówką, ewentualnie tam. Ludzie lubią, jak wiedzą, co się stanie za chwilę. I Dokładnie, dokładnie. Jest to już gatunek muzyczny po prostu bardzo przewidywalny i no, że tak powiem, powiem wam szczerze, że jazz bardzo namiętnie mnie nudzi. Sawciu, powiedz mi, jazz umarł? Ale właśnie no, te kwestie w improwizacji nie sądzisz, że... Nie. No wiesz, no jakieś bardzo dobre solówki. Nie. No, kontrabasowe, ewentualnie perkusyjne. No. Nie da się, nie. Jakaś wokalistka i tak dalej, i bardzo fajna sekcja. Nie widzę tego.
Ogrody Melwany. Mojego przyjaciela z mózgu, efemerycznego barmana, zabrzmiały przed chwilą dla Państwa. Basia? Wiesz, jak się nazywa maszyna, której używasz? Wiem, ale
Ale musimy ją nazywać? Nie musimy. A czemu używasz takich starodawnych urządzeń? Wiesz co, to nie jest tak, że jestem przeciwna technologii, ale coś takiego jest bardziej organiczne, jest na pewno bardziej zmysłowe. I dla mnie taki sprzęt, wiesz, jest troszeczkę jak instrument, że ja mogłam się poczuć jakbym grała na jakimś instrumencie. Ma to w sobie coś takiego, nie wiem, wydaje mi się, że optyka również ma swoje brzmienie, ma wibracje, rytm, tętno i to wszystko w takich analogowych rzeczach jest, wydaje mi się, bardziej odczuwalne. Ma coś w sobie z żywej materii. I jakby jest przeniesienie tego ze mnie, nie, na wizję. Mi się bardzo podoba to, co robisz. I ja za każdym razem sama się cieszę, bo to jest... Ja jestem jakby medium też trochę. To nie jest tak, że ja wiem, co się zadzieje. To jest bardzo improwizowane i takie... No, że my gdzieś tam tworzymy to energetycznie, wibracyjnie. To żyje i myślę, że gdzieś w technologii cyfrowej można gdzieś znaleźć to, ale chyba to troszeczkę inaczej działa. Ja też się staram jakby naturalnie gdzieś do tego podchodzić i używać naturalnie. Ma zapach też. Ma zapach, bo ja też jakby jestem bardzo zmysłowa też na wszelkich, więc ja sobie dodaję jakiś zapach, więc to podgrzane też pachnie, ale na przykład staram się używać naturalnych rzeczy jak kawa, alkohol, że to już jest w przyrodzie, nie? My tylko musimy... Wiesz co, zostawię cię z Jackiem i z Tomkiem teraz. Głupie?
Kasia. Po raz pierwszy, po raz pierwszy sytuacja się odwróciła. Robię rozmowę z tobą. Tyle razy robiłaś to ty. Kasia Marcysiak jest z nami. Przez kilka, nie liczyłem w sumie, nie sprawdziłem, ale więcej niż 2 dekady napisałem sobie, pracowałaś w telewizji publicznej, tak? No, sporo więcej. Zrobiłaś setki programów dotyczących kultury.
Chciałem się Ciebie zapytać, jak zmieniała się ta misja, o której mówi telewizja publiczna? W jaki sposób właśnie telewizja publiczna podchodziła i na ile na serio traktowała tą misję publiczną na przestrzeni tych lat? No wiesz, różnie było. Ale myślę, że to było słowo, które liczyło się. Zresztą pamiętasz, że te 20 i sporo więcej lat temu to były na przykład programy, które realizowałam tutaj w ośrodku regionalnym, kulturalne, 1,5-godzinne, 2-godzinne z odcinkami muzyki z mózgu. Nie wiem, czy takie coś byłoby dzisiaj możliwe. No wiesz, ja właśnie pamiętam, że ten okres początku działania mózgu, czyli przełom, zmiana ustroju politycznego, to był świetny okres. Przecież też wtedy Jach Paszkiewicz robił dużo rzeczy i my to robiliśmy lokalnie. A troszkę później powstała TVP Kultura, czyli to był rok 2005. Co też jest unikalna to jest sprawa też w ogóle, człowiek nie? bardzo ważny dla Ciebie i znany Tobie, Jurek Kapuściński. To był czas, kiedy on był dyrektorem Dwójki i bardzo poważnie traktował kulturę, której dzisiaj chyba w ogóle nie ma. Ja mówię chyba, bo ja nie oglądam od dłuższego czasu już telewizji polskiej. Trochę słyszę czasem o tym, co tam się dzieje. No i chyba dużo się zmieniło. No wiesz, niestety zmieniło się też dużo, zanim zmieniła się ekipa na tą, którą mamy obecnie. Bo ja niestety pamiętam tak, że jak zaczęliśmy z TVP Kultura współpracować, czyli w tym roku 2005, czyli w zasadzie zaczęliśmy z nimi pracować od razu, właśnie dzięki Kapuścińskiemu, pewnie troszeczkę dzięki Jachowi i gdzieś dzięki Ksaweremu Żuławskiemu, który też tam wtedy był dobrze osadzony, to rzeczywiście oni zaczęli tak ambitnie. Te programy robione w TVP Kultura na przykład w 2005 roku były super odważne. Nie wiem, czy pamiętasz program, kiedy oddawano na 3 godziny artystom antenę i mogli robić co chcą na żywo. Było tak. Było tak, dokładnie. Grupa performerów, sędzia główny na przykład. A później z czasem stało się tak, jak ja z nimi tam pracowałem, że już nie pamiętam, który z dyrektorów powiedział, że no nie opłaca się produkować rzeczy za 8 000, skoro mogę sobie kupić koncert za 150 zł jakiś gdzieś tam. No tak. Znaczy było dużo błędów, bardzo dużo błędów. Wiesz, nic nie kończy się i nie rozwala się z systemów, jeżeli nie ma żadnych błędów. Więc ja myślę, że pieniądze i podejście do produkcji to był duży błąd, ale ja myślę, że to, o czym mówisz, czyli to, że można kupić program za 100 zł, to jest problem w ogóle, który dotyczy mediów dzisiaj i to, że one w ogóle i tak zmieniają się. Ja myślę, że nigdy poważnie Polska nie podchodziła do kultury. Walczyliśmy wszyscy o procent dla kultury, tak? No to, że nada, że musimy o tak mały budżet walczyć i do dziś to się chyba nie zmieniło specjalnie, a nawet artyści nie mają za co żyć, kiedy przychodzi taki moment jak lockdown. Jak wiemy, telewizja ma bardzo duży wpływ na społeczeństwo. Teraz jest mniejszy oczywiście, bo się internet rozwinął i pewnie ludzie oglądają mniej telewizji i wiele rzeczy można zrobić w internecie i wielu twórców pokazało, że można zrobić nawet więcej niż w telewizji publicznej. Zresztą to jest też jakby działanie globalne, jeśli ktoś potrafi. Więc ja myślę, że jeśli mówić o winie, dlaczego w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, to myślę, że należy też winić źle zarządzaną telewizją w poprzednich. No, na pewno prezes Braun zrobił dużo błędów finansowych, wyrzucając, czy też outsourcując dziennikarzy. No, tylko wiesz, ja nie wiem, można mówić o winach, bo to jest fakt, No, błędach, ale powiedzmy. dziś, kiedy telewizja publiczna tak bardzo skupia się na popkulturze, czy też na kulturze, nie wiem, niskiej, nazywając to, znaczy nie rozumiejąc jakby, że jest jedyną telewizją dotowaną przez państwo i że ta łatwo sprzedawalna kultura może sobie znaleźć gdzie indziej miejsce, to jest chyba jeszcze inna skala problemu. Ale ja nie próbuję to umniejszać ani kogokolwiek bronić, bo sama musiałam walczyć o swoje programy. To jest okres mojej pracy, to jest okres niepewności, walki o programy ambitne, wartościowe. To nigdy nie było łatwe, to prawda. No właśnie. Kończąc o telewizji publicznej,
Znaczy w ogóle powiem, że jakby ten problem, o którym w tej chwili powiedziałeś, dotyczy nie tylko telewizji polskiej, bo jakby ten nasilenie popkultury w telewizjach prawdopodobnie występuje w wielu krajach, znaczy na pewno występuje, raczej należałoby na palcach jednej albo dwóch rąk może zliczyć kanały telewizyjne na świecie, które są ambitne nadal, nie? Natomiast teraz odcięłaś się od telewizji publicznej w tej chwili. Jasno i wyraźnie powiedziałaś, gdzieś widziałem na twoim wpisie, że nie akceptujesz podejścia kolegów i koleżanek mówiących, że gdzieś muszą pracować. To było bardzo mocne. No to było w kontekście wyborów prezydenckich. Ja byłam wtedy zresztą w Indiach i może stąd ta bezradność, bo ja nie używam Facebooka prawie. Ale jakoś miałam taki moment, że poczułam, że to trochę przekroczyło pewną granicę, ale wiesz, też tam mój kolega Janusz Margański, scenarzysta, tam też napisał o tym, było wcześniej też źle. Ja nie przeczę, że nie było, ale wiesz, jest jakaś granica przyzwoitości i w przypadku informacji w pewnych sytuacjach, tak ważnych sytuacjach jak wybory. Ja tam napisałam też coś takiego, na co zwrócił uwagę mój syn, że jeśli nie wierzą dziennikarze w demokrację, czyli w to, że naprawdę nie trzeba wciskać jakiegoś stanowiska tym, którzy będą wybierać, no to nie jest dobrze. Indie. Pojechałaś do Indii i zaczęłaś robić filmy dokumentalne. Pokażemy fragmenty po tej rozmowie. Tak. Powiedz kilka słów, proszę. Bo w sumie Znaczy nie wiesz, wiem o tym. pojechałam nie do końca myśląc o robieniu tam filmów dokumentalnych, ale chcąc spotkać się z bardzo ciekawym człowiekiem, artystą, który i spotkanie z nim całkowicie przewróciło moje życie w efekcie. Tak jak w ogóle wyjazd do Indii. Nie jechałam też tam, żeby wiesz, nie wiem, poszukać odrodzenia, jak często jeżdżą Europejczycy, a jednak jakoś coś takiego odnalazłam. Więc może jest tak, że te Indie jednak są ten wschód, dokąd się Europejczycy kierują od wieków, jest jakoś zmieniający nas. Tak, zaczęłam robić filmy, czy też kontynuowałam robienie filmów tam, ale już całkowicie niezależnie. Tam zaczęłam być operatorką, więc zaczęłam robić też zdjęcia, więc to też była rewolucja. No więc pierwszy film, który zrobiłam, był o baulach, takich muzykach, których spotkałam, chcąc robić inny film o artyście. I pojechałam tak całkiem nieprzygotowana, ale z kamerą, do Bengalu razem z nimi i tam żyłam jakiś czas z nimi w wiosce, gdzie grają, gdzie żyją. Baulowie to są tacy muzycy, którzy żyją tak, jak tworzą tak, jak żyją, są bardzo blisko tego swojego tworzenia. To jest taka uduchowiona muzyka, którą i piękne teksty. Te teksty odkrył Europie Rabindranath Tagore przed laty, potem zachwycił się nimi Grotowski. To są jakieś takie różne łączności też z Polską. No ja zachwyciłam się ich muzyką i bardzo, bardzo magnetyczni ludzie. To był mój pierwszy film, który tam zrobiłam. Drugim filmem był ten film, który miał być pierwszym i który dość długo realizowałam. Film o artyście, ale też o Polce w jakiś sposób, o jego żonie, znaczy o jakby odradzaniu siebie po ogromnej stracie. Przez artystę, ale artystę, który też chce być bardzo blisko swojej sztuki, to znaczy to, czym jest ta sztuka dla niego, jak on ją przeżywa, to jest coś, co jest
wyzwaniem i cały czas taką czujność jego budzi. To był drugi film w poszukiwaniu człowieka serca. To jest o Khalidzie, tak? To jest o Khalidzie Khalid Tayyarji. będzie gościem naszego programu za miesiąc. Przez chyba większość swojego życia byłem gdzieś tam w liminalnym miejscu, daleko. Taki człowiek, który chodził czasami do plemion, potem się słyszało, że jest wśród Baulów, potem studiował coś w Kerali, potem pojechał do Polski i coś tam zrobił na uniwersytecie. Dla innych to było traktowane jako rozpraszanie się. Wewnątrz nigdy nie było wątpliwości o tym, że wszystkie te rzeczy są bardzo ścisle związane z moją jakąś drogą kazaną przez tego cholernego człowieka we mnie. No a trzeci film był o Polkach, ponieważ poczułam się na tyle oswojona już i ze środowiskiem, z ludźmi, którzy tam żyją, a kobiety, które wybrały takie życie, trochę jak ja w końcu, bo ostatecznie mieszkam pół na pół, powiedzmy, w tej chwili, tak mogę to powiedzieć. Był czas, że myślałam, że będę bardziej tam, teraz będziemy trochę tu, trochę tam, a te kobiety jakoś przyciągnęły mnie. To jest Dużo jest Polek. Tak, jest sporo. Polaków jest 100 kilkudziesięciu w całych Indiach. Bo to jest społeczność, która tam ma jakieś kontakty ze sobą. Bardzo dużo ciekawych ludzi zresztą. Też artystów, filmowców, no, też działaczy społecznych. Jedna z pań, która nie wystąpiła akurat w moim filmie, to jest kobieta już 90-letnia, niesamowita, która przed wielu laty już walczyła o prawa związkowe robotników pracujących w kamieniołomach. Przedziwni, przepiękni, przeciekawi ludzie. To był ten trzeci film indyjski. Na razie tyle, kropka. Przyjechałam do Indii w 1963 roku po studiach indologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. I w Delhi poznałam swojego męża. No i dla niego zostałam w Indiach. Ja pierwszy raz przyjechałam do Indii jako dziecko. Z rodzicami miałam wtedy 15 lat. Jak zrobiłam maturę, wróciliśmy do Polski, poszłam na studia i wtedy wybrałam indologię. I przyjechałam na studia doktoranckie do Indii. Znałam już swojego męża i w międzyczasie postanowiliśmy się pobrać. Nie będę ukrywać, że najważniejszym i głównym powodem przyjazdu do Indii był mój obecny mąż. Poznaliśmy się w Stanach. Oboje byliśmy wtedy bardzo młodymi ludźmi. Pracowaliśmy i uczyliśmy się. Miłość od pierwszego wejrzenia, coś, czego bym się w ogóle nie spodziewała. Myślałam, że to tylko w książkach istnieje. No ale tak się stało. Wróciłam tutaj na własny ślub. Przed wyjazdem do Indii niestety nie wiedziałam zbyt wiele na temat kraju i wydaje mi się, że to było dla mnie motorem napędzającym, aby wyjechać i poznać ten kraj, jak również cały kontynent. Najlepszym sposobem poznania miejsca jest mieszkanie i zobaczenie wszystkiego na własne oczy. Chciałbym Cię poprosić na koniec, abyś znowu wcieliła się w rolę osoby prowadzącej wywiad. Naszą kolejną artystką jest Joanna Rajkowska i bardzo Cię proszę, żebyś zrobiła z nią rozmowę. Z wielką radością. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Joanna, dawno nie byłaś w Bydgoszczy, jak Ci się szło ulicą Dworcową. Egzystencjalnie. Gdzie Tak. myśli biegły?
Znaczy jest to takie doznanie, że wiem, gdzie jestem dokładnie geograficznie, mam mapę w głowie i jednocześnie wszystko jest zupełnie obce i jest takie same w tym samym czasie, więc to jest bardzo dziwna huśtawka. A mózg? No mózg jest taki jak był, taki, że można się chwycić. Solidny. Tak, to jest takie miejsce, które jest osią i wokół... Właśnie zastanawiałam się, czy ci ludzie, których mijam, chodzą do mózgu albo wiedzą, co to jest. I część miałam wrażenie, że odpowiedziałaby tak, wiem. Powiedz, czy jest jakiś paradoks w tym, że artystka zbuntowana, mogę tak powiedzieć, zaangażowana społecznie, politycznie, ekologicznie, studiowała u profesora, który był mistykiem, u profesora Jerzego Nowosielskiego. Ja jestem zaangażowana w rzeczywistość bardziej niż w jakieś jej warstwy, mi się wydaje, które są izolowane przez te definicje od siebie. I on był tak samo zaangażowany, on był totalnie zaangażowany w przeżywanie rzeczywistości, tylko na zupełnie innym polu, ponieważ dla mnie od razu się przyznaję, te pola, sfery, te nieba są niedostępne. Ja nie mam takich umiejętności, nie mam takich kompetencji. Ja jestem tylko ciałem i to jeszcze właśnie z zapalonym nerwem, jak się okazuje dzisiaj, więc próbuję ją penetrować na tych samych głębokościach, że tak powiem, ale ciałem. I miejsce. To jest też ważna rzecz, bo większość Twoich realizacji wyrasta z miejsca, odnosi się do kontekstów tego miejsca. A wiesz, że coraz mniej. No, stworzyłaś teraz specjalne miejsce. Ryzopolis to jest świat cały, który zbudowałaś. Powiedz o tej ostatniej realizacji, którą jeszcze można oglądać w Zachęcie przez miesiąc. Do sierpnia, tak, mniej więcej, troszkę więcej, ale niewiele więcej. No tak, ale to już jest świat fikcyjny, to jest rzeczywistość fikcyjna. Scenografia do filmu, którego nie ma, do filmu futurystycznego, przerażającego, świat po katastrofie. Znalazłaś dla nas takie miejsce, bo? No bo żyjemy na końcu czasów i to wiemy. I w ogóle tych końców jest bardzo dużo i one są bardzo mocno odczuwalne. Wydaje mi się, że jak nigdy wcześniej udało nam się trafić na jakiś taki splot słoneczny czasów właśnie. Więc to jest i bolesne, i fascynujące zarazem obserwowanie, jak po prostu okazuje się, że jest to 6. wymieranie, że zaraz nie będzie tego i tamtego gatunku i tych kolejnych siedlisk, czyli tych biomów, po prostu już za chwilę nie będzie. Jesteśmy ostatnimi świadkami ich istnienia. I to jest dojmujące zupełnie. Więc ten Ryzopolis to jest takie miejsce, które jest które wymyśliłam, które będzie fikcyjnie oczywiście po tym ostatecznym końcu czasów. Kiedy już zniszczymy nasz świat. Tak, My kiedy ludzie. nastąpi jakiegoś rodzaju radykalny koniec i nie wiem, jaki to będzie koniec, w związku z tym nie potrafię nawet sobie tego wyobrazić. W związku z tym ten scenariusz jest taki porwany i tylko znamy ten jego fragment, który mówi, i to nie wprost, o tym, że ten koniec następuje i że nie mamy już czego szukać na powierzchni. I w związku z tym schodzimy w dół, pod ziemię, pod las, który nas jeszcze utrzymuje przy życiu. Ale on jest martwy, to są martwe korzenie ściętych drzew. Nie, to są żywe. To znaczy, tak, i tutaj jest ta podwójność tej sytuacji, dlatego że ten las nas żywi i jak najbardziej fotosyntetyzuje, jeszcze ma tą szansę, nie wiemy jak, oczywiście. Podobno jest to możliwe. Generalnie w ogóle ta sytuacja nie jest całkowicie fikcyjna, tak mi mówili ludzie, którzy się zajmują botaniką. Ja tego nie wiem, nie zgłębiłam tego, ale wymyśliłam tylko ten właśnie fragment scenariusza. Ten las de facto jest martwy, dlatego że to są korzenie, czyli tak zwane karpy w języku leśników, czyli to, co pozostaje po ścięciu drzewa, czyli kawałek pniaka i system korzeniowy z całym tym uniwersum, bo to są nie tylko drzewa w ogóle. Jak umiera las, to umierają biliony gatunków, a drzewa są tylko te, które są mniej więcej w naszej skali pojmowania i w sensie czasu, i w sensie wielkości, więc to widzimy i rozumiemy najbardziej, ich śmierć.
i na wystawie w tej przestrzeni, którą stworzyliśmy w Zachęcie, w przestrzeni Ryzopolis, fizycznie istnieją martwe rzeczywiście te systemy korzeniowe, natomiast jest to scenografia dla nieistniejącego filmu science fiction, w którym te same drzewa oczywiście są żywe. Czyli w momencie, kiedy wchodzimy na poziom 3,5 metra, gdzie są zawieszone tych 250 karp, to w rzeczywistości widzimy oczywiście ścięty las. I to rzeczywiście jest jeden z najlepszych, najmocniejszych obrazów. Ale film, który sobie też wymyśliłam na potrzeby jakby konstrukcji tego konceptu, to jest miejsce, w którym ten las jeszcze żyje. Od jakiegoś czasu zaczęłaś takie ekologiczne, z ekologią, ze światem przyrody realizacje tworzyć. Powiedz, czy to jest tak, że artysta jest obowiązany do czasu, w którym jest, czy robiłabyś inne rzeczy, gdybyś żyła w innym czasie? Pewnie no pewnie, jest oczywiste. W XIX wieku miałabym gorset i bym malowała przy sztalugach pewnie grzecznie. Chociaż nie wiadomo. Ale to jest tak, że my się jednak toczymy wspólnie jako taka masa, taka pulpa neuronowa przez pewne fazy świadomości. I dotarło do nas, ja wiem, jakieś 10 lat temu może, teraz co mam, 2021, 2011, tak. Ja myślę, że to było wtedy, kiedy zdaliśmy sobie wszyscy sprawę, że jesteśmy gdzieś na krawędzi, takiej ekologicznej krawędzi, że po prostu, że jest w pewnym momencie nastąpi taki punkt, w którym już nie będzie powrotu. I zaczęliśmy po prostu myśleć o tym wszyscy jako społeczeństwa, jako świat. Ale czas i to, co, jak my jesteśmy chwilowi na tym świecie, a jak bezwzględnie ten świat niszczymy, to jest też coś, co pojawiło się w Twojej realizacji solnej, z którą zresztą chcesz przyjechać tu we wrześniu na festiwal w Mózgu. Morze Cechsztyńskie. Powiedz jeszcze, co to w ogóle był za zbiornik, kiedy to się działo, że było coś takiego. Będę mówiła też w Polsce. Tak, właśnie. I tutaj właśnie, w północnej Polsce. Ja zaczęłam w ogóle całe to myślenie o nas i o naszym miejscu w ekosystemach właśnie od skali czasu. I to była jedna z pierwszych prac. Przedtem jeszcze był taki kryształ, który został przywieziony z Brazylii, z jakiejś kopalni. Natomiast sól jest jak najbardziej pochodzi z Kłodawy. Wcale nie tak daleko. Ta sól, która posłużyła do realizacji, czyli ten słup solny, który... Tak, dokładnie ten słup solny albo rdzeń solny, nie wiem jak to nazwać. Tak naprawdę jest to fragment wyciętego pracowicie szybu wentylacyjnego w kopalni w Kłodawie. I ja zaczęłam jeździć do tej Kłodawy, bo wydawało mi się niesamowite, że to, co nazywamy teraz Polską, ten fragment kontynentu, 250 milionów lat temu. 250 milionów. To ja tak powtarzam, żebyśmy czasami się nie pogubili, gdzie my uciekamy teraz, dokąd się cofamy. I tak, to są w ogóle niewyobrażalne w ludzkiej skali czasu liczby. Ale 250 milionów lat temu ten obszar był gdzieś w pobliżu równika i to było super gorąco, było około 40 stopni. I to morze, które rozciągało się mniej więcej między obszarem dzisiejszej Wielkiej Brytanii i też nie całej, tylko podejrzewam, że Anglii i północnej Polski, północno-zachodniej Polski, to właśnie było coś, co się zostało nazwane przez geologów Morzem Cechsztyńskim. I ono sobie parowało i stąd mamy te pokłady soli, które są gigantyczne i w ogóle Kłodawa jest cudowna. Polecam wszystkim wycieczkę, bo to jest... Ja zwiedzałam to z górnikami. Akurat jak byłam tam dole, był wybuch metanu i trzeba było uciekać jakimś wagonikiem tam, jakimś małym, fajnym zresztą bardzo pociągiem. Na dole jechaliśmy, pamiętam, i znudzeni górnicy tylko mierzyli ten poziom metanu i mówili z zupełnym spokojem o ewakuacji, że musimy wyjść. A czułaś się bezpieczna z nimi. Rozumiem, że ich spokój. No ich spokój się tak udzielał. No tak, badałaś to Morze Cechsztyńskie, rozmawiając z naukowcami na ten temat. Mówiłaś wcześniej o tym, że teraz rozmawiasz z tymi, którzy badają biologię korzeni. Zawsze badasz tak głęboko środowisko w oku tych realizacji, bo to jakby wciąga cię w nowe światy w końcu, tak?
Bo wpierw jest koncept, ale potem ten świat zaczyna być realny i ty chcesz coraz więcej o nim wiedzieć. Wiesz co, fajnie jest wiedzieć. Dobrze jest wiedzieć. Znaczy ja wiem, że moje kompetencje, ja i tak to o tym wszystkim zapomnę. Moje kompetencje kompletnie nie pokrywają się z kompetencjami tych ludzi, z ich wiedzą, krótko mówiąc, i z ich jakby poziomem w ogóle wniknięcia w taki fenomen właśnie jak ten rdzeń solny. I w związku z tym ja tą wiedzę jakoś tam zaprzęgam do pracy. Natomiast to, co chciałabym osiągnąć, ten poziom energii i właśnie zaangażowania w rzeczywistość wokół tych prac, to jest osiągalne w zupełnie inny sposób. I nie poprzez wiedzę, tylko poprzez takie zaangażowanie ciała. I poprzez próbę właśnie przeniknięcia, czy też uczestnictwa po prostu ciała we wszystkich tych fenomenach, którymi jesteśmy otoczeni, łącznie z powietrzem. To, jak reagujemy na gorąco, na przykład to, że się pocimy i sami wytwarzamy sól, jest w ogóle genialne. I to jest taka bezpośrednia właśnie odpowiedź, którą właśnie ja się tym zajmuję najbardziej. Tą bezpośrednią, instynktowną, fizyczną odpowiedzią ciała na to, gdzie jesteśmy, jaki mamy poziom w ogóle penetracji rzeczywistości. I nie tylko jakby słowami i całą wiedzą, która jest związana w ogóle z logosem, tylko tym, jak po prostu potrafimy intuicyjnie i też somatycznie się zaangażować w to, co jest naokoło i w to w ogóle w tym czymś, w czym jesteśmy zanurzeni cały czas. Jeżeli byś miała dokończyć takie zdanie, jestem artystką, czyli jestem człowiekiem, który co robi? Jakbyś ty te funkcje... Jest obecny, ale jest... Po prostu jest fizycznie i mam, że tak powiem, krótki okres przydatności do spożycia i staram się totalnie ten czas wykorzystać. I ta świadomość bardzo mocno mi towarzyszyła, nawet jak byłam dzieckiem, że ja nie mam czasu i że muszę go maksymalnie wykorzystać po to, żeby po prostu oddać to, co zabrałam z tej rzeczywistości. Bo jesteśmy jakimś takim zbiorem, jakby zespołem energetycznym i to jest wszystko jakby ukradzione, wzięte, zapożyczone i oddajemy to potem w taki fajny sposób. Natomiast to jest krótki czas, bardzo krótki. Teraz mówiłaś o rzeczach takich bardzo zmysłowych, o tym twoim byciu w świecie, czuciu i oddawaniu tego, co umiesz, co chcesz, a chcesz pokazać, przywiozłaś ze sobą film o takiej realizacji, którą robiłaś w 2012 roku w Kopenhadze i która się nazywa Światło Loży i odnosi się do symboli, tu już blisko trochę do twojego nauczyciela, profesora Nowosielskiego. To jest praca polityczna i feministyczna, ale nie tylko. Powiedz, dlaczego akurat ten film pomyślałeś, że chcesz dziś pokazać? Wiadomo dlaczego, wiadomo, że w jakim momencie jesteśmy w samym oku, jak powiedziałaś, rewolucji seksualnej. I to jest rewolucja ciała. To, że kobiety były w zeszłym roku na ulicy i na pewno wyjdą jeszcze nie raz i to, że właśnie one nadały kształt naszemu myśleniu w tym konkretnym momencie o nas samych, w tym momencie, w tym kraju, w tej szerokości geograficznej, to wydawało mi się w ogóle wspaniałe. I dlatego mi się przypomniał ten film, ponieważ bym chciała zrobić jeszcze raz ten performance, bym chciała wyprowadzić kobiety na ulicę. Nie trzeba oczywiście dużo, żeby to się stało, ale właśnie z pochodniami na głowach, w wielkich czarnych płaszczach. Zarezerwowane kiedyś dla masonerii, tak, która była tylko męska. Są loże damskie, są loże dla kobiet, ale... I były już w XIX wieku, ale... Tak, ale to jest męska struktura po prostu. Tak, i to było takie wpuszczenie jakby papierka lakmusowego albo też danie przestrzeni symbolicznej, a nie istota zmiany. A ta rewolucja, to myślisz, że to może być znakiem rewolucji? Jak ty byś widziała ten moment, kiedy tu się pojawiają te kobiety, które w Kopenhadze przeszły od jednego neonu do drugiego, symbolizującego wolnomularską lożę właśnie. Tak, i wiedzę, i światło wiedzy, i w ogóle wszystkie oświeceniowe symbole, które znaczą to, co się właściwie na naszych oczach rozpadło przez ostatnie, ja wiem, w Polsce przez ostatnie 10 lat wszystko nam się rozpadło. I też wiara w schedę oświecenia też zostaje w jakimś sensie pogrzebana. I to jest niebezpieczne i piękne zarazem. I wydaje mi się, że ten marsz kobiet z tymi wielkimi grzechotkami
grzechotami, powinnam powiedzieć, jest takim wielkim ostrzeżeniem i takim punktem zwrotnym. Mógłby być, gdybyśmy to może zrobili w tym momencie, nie w Kopenhadze w 2012, tylko nie wiem, w Bydgoszczy czy w Warszawie w 2021-2022. Będzie miało to kompletnie inne znaczenie, ale będzie tak samo mocnym ostrzeżeniem. No to zobaczmy, jak to wyglądało w 2012 roku w Kopenhadze, a ja cieszę się, że będziesz znowu w Bydgoszczy i pokażesz ważną realizację, która nas przeniesie w dawne czasy i może coś nam powie o nas, ludziach dzisiaj. Ale jeszcze powiedz jedno, ty jesteś, jaki masz stan umysłu teraz? Czytałam wywiad z tobą, w którym mówiłaś, że jesteś wściekła na ludzi. No, trudno nie być. Tak, jestem wściekła i rozmawiałam ostatnio o tej wściekłości, o sile tej wściekłości z moimi artystami z Wrocławia, z którymi pracowałam przy wystawie Nagi Nerw. To jest ich wystawa i jadąc pociągiem z Wrocławia do Bydgoszczy, próbowałam ich zmusić do tego, żeby napisali ze mną tekst klątwy. I udało nam się. Mamy początek przynajmniej, ale taki mocny początek, który już nadaje kierunek, to będzie klątwa. Rzucimy klątwę na tych wszystkich, którzy podnoszą rękę na naturę. Czyli generalnie na nas samych, ale w ten sposób, i tutaj jest geniusz moich artystów, że każda energia, która się zwróci przeciwko środowisku, jako całości, jako powiązaniu po prostu, genialnemu powiązaniu energii, zostanie oddana dokładnie w taki sam lustrzany wręcz sposób. Więc jeżeli ta energia będzie energią niszczącą, to ona to ostrze zwróci ku niszczącemu. Dzięki. Det er garanteret lige så stykke som mænds. I'll enjoy. Og var det engelsk? Gå på fodgænger, altså på, hvad hedder det?
Lille smule bange. Lige så godt. Men kom on. Skal der mere? Roligt, ikke for syg, det kan ikke lide. Piotr Pawlak jest z nami. Chciałem Cię zapytać o fizyczność występów scenicznych. Jak jesteś na scenie, to można faktycznie powiedzieć, że stapiasz się ze swoim instrumentem. Im głębiej wchodzisz w muzykę, tym bardziej stajecie się jednością. Ostatnio, jak rozmawialiśmy, mówiłeś o pewnym dysonansie, który prawdopodobnie występuje u muzyków elektronicznych, których muzyka, często świetna i dynamiczna, nie ma możliwości odzwierciedlenia się właśnie w tej cielesności. Jak uważasz, jak bardzo ta cielesność jest ważna zarówno dla muzyka, jak i dla odbiorcy? No bo jednak jeżeli zaczynamy myśleć o historii różnych rodzajów muzyki, często ta cielesność odgrywa dużą rolę. Mówię tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju bębniarzach, powiedzmy, czy tancerzach. Jak to widzisz? To prawda, aczkolwiek na wstępie chyba zaznaczę, że to jest kwestia indywidualna, bo każdy ma jakieś swoje potrzeby z tym związane. Jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy pojawia się jakiś rodzaj energii podczas grania, który mnie stymuluje, to też pojawia się ten ruch i on jest jakby naturalny, on jest, nie wiem, nie kontroluję go jakoś za bardzo, ale on jest jakby naturalną częścią tego procesu. I tak się wydarzyło, że w pewnym momencie swojej drogi, jakiejś takiej związanej z poszukiwaniem czegoś innego niż standardowe granie na gitarze, zacząłem się przesuwać w stronę elektroniki generowanej jakoś tam na różne sposoby. W końcu skończyłem z komputerem i jak widać trochę, że jest taki problem połączenia tych dwóch światów. Mianowicie taki, że no ten komputer tam jest, wiadomo, możemy go obserwować. Jedni, jak krążą anegdoty, piszą maile w czasie na przykład setów, inni podrygują, podskakują. Ja jakoś nie czuję tego i starałem się znaleźć takie sposoby przeniesienia tej energii komputerowej na to, co ja chciałbym robić. No i skończyłem przynajmniej na razie na etapie jakichś sterowników, które powiedzmy mam pod nogą i tak dalej, które powodują, że mogę ten ruch wykonywać i jakby ciałem, ruchem kontrolować ten dźwięk, który gdzieś tam jest generowany jednak w komputerze. Ciekawym potwierdzeniem, jakby nie wiem czy potwierdzeniem, ale jakby takim podbiciem tego tematu była kiedyś taka historia, którą przeczytałem. I to był jakieś sprawozdanie z takiego spotkania studentów na jednym z amerykańskich uniwersytetów i tam wykładowcami byli Brian Eno, Laurie Anderson i chyba Spike Lee. I Spike Lee i Brian Eno właśnie wypowiadał się trochę na ten temat i mówił, że właśnie gitara czy na przykład skrzypce to są takie naturalne instrumenty, które masz w ręku, jesteś z nimi zintegrowany i ta energia przepływa w naturalny sposób. Natomiast będąc z laptopem jesteś w jakimś sensie od tego interfejsu jakby oddzielony. I on jakby zauważał tę prawidłowość. No i
to mnie jakoś uderzyło i zacząłem jakby szukać jakichś innych rozwiązań i prawdopodobnie jakoś tak się pewnie w niedługim czasie wydarzy, że skończę pewnie jeszcze dalej, czyli z jakimiś rozwiązaniami typu czujniki ruchu, które po prostu będą na przykład czytały moją sylwetkę i ja tym czujnikom ruchu będę, powiedzmy, zadawał jakieś zadania muzyczne i one będą to realizowały. I to prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej takie zintegrowane. Ale jak to będzie, to zobaczymy. Jasne. Ja ciebie jeszcze zapytam o taką rzecz, bo twój background jest stricte rockowy. W późniejszych składach, takich jak Kury, też można powiedzieć, że zajmowałeś się swego rodzaju muzyką rockową, ale ja chciałem się zapytać o ten moment, kiedy wstąpiłeś w świat improwizacji. Jaki to był moment? Ja myślę, że to było, że to nie był moment, że to był płynny proces, ponieważ ja jeszcze w momencie, kiedy już grałem z Kurami, jeszcze w tym czasie byłem gitarzystą zespołu Bielizna, czyli zupełnie jakby typowo jakaś tam rockowo-alternatywna sytuacja. I nastąpił ten moment, że spotkaliśmy się z Kurami, zaczęliśmy grać. No i to były długie tygodnie, miesiące, lata między na przykład 92 a 95 rokiem, czyli pierwszą płytą Kur. Spędziliśmy w trio, czyli z Tymonem i z Jackiem Olterem, spędziliśmy 3 lata na poddaszu i po prostu graliśmy, improwizowaliśmy. I to w naturalny sposób przesunęło mnie od takiego grania jakichś schematów, piosenek, realizowania sól, jakichś zapisanych, do grania bardziej otwartych form i szukania jakichś rzeczy. I też wiadomo, no, grając na przykład w takim składzie, momentalnie też dostajesz gdzieś tam z boku od razu całą paczkę związaną, nie wiem, z dziesiątkami, setkami płyt, które ludzie realizowali, więc to po prostu był bardzo płynny proces, który skończył się w tym, że w pewnym momencie już jakby byłem trudny do zniesienia dla kolegów z klasycznego rockowego zespołu. No dobrze, zapraszamy w takim razie Państwa na koncert Piotra Pawlaka, a ja w tym momencie z Państwem się pożegnam. Przypomnę, że ten program jest realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i miasta Bydgoszcz, a następny odcinek już w lipcu, więc bądźcie czujni. Zapraszam na koncert Piotra.
Thank you.